Witam serdecznie wszystkich na kolejnym, 5. odcinku serii dotyczących resetów 676 i 41K. Jest to film po niemal półrocznej przerwie. Postaram się to jakoś nadrobić, ale też nie bezproduktywny czas, ponieważ w tym czasie nawiązałem pewien luźny kontakt z profesorem geologii WK, który nakręca fajne, krótkie filmy na YouTube, tak go znalazłem. I zgodził się spojrzeć na te materiały. Przetłumaczyłem, można powiedzieć, esencję tych materiałów na język angielski i zobaczymy. Szczerze mówiąc, miałem wrażenie, że napisanie artykułów wystarczy, by zainteresować poważnych, inteligentnych ludzi, którzy potrafią docenić doniosłość tego odkrycia, docenić ważność dla ludzkości tego odkrycia, że jest ono faktycznie zapisane w osadach geologicznych w sposób oczywisty i bezsporny. Jest kwestia ustalenia wielu szczegółów, wielu faktów, ale towarzyszących temu, ale to, że jest to ewidentnie zapisane, nie sprawia tutaj żadnych wątpliwości. Nawet dokonałem w tym czasie analizy Fouriera osadów geologicznych i również ta częstotliwość występowania zjawisk ekstremalnych, bo mówimy tutaj o odchyleniach ekstremalnych temperatury, jest w tym okresie 676 lat. Tak więc nie jest to kwestia, czy są to zapisy tego typu wydarzeń, resetów, ale właściwego zinterpretowania ich i oczywiście podjęcia właściwego wysiłku, zarówno finansowego, jak i zespołów na całym świecie do odnalezienia tego typu ciała. Jeśli chodzi o reset 676, a w przypadku resetu 41K chodzi o to, by znaleźć symptomy, które pokażą nadchodzący ten reset 41K, symptomy w polu magnetycznym, zmianach pola magnetycznego, wędrowania pola magnetycznego, czy samego zachowania osi Ziemi i w jak wielkim stopniu wpływa to na sejsmikę na przykład. Jest wiele rzeczy do ustalenia, naprawdę bardzo dużo i wiele rzeczy nieustannie odkrywam. Dlatego myślę, że po prostu ten kanał trzeba kontynuować, ten kanał na YouTube i pokazywać wszystko, co w tym temacie się odnajdzie. Myślę, że troszkę by trzeba było przeorganizować te resety, więc myślę o oddzieleniu cykli Milankowicza na jedną stronę, na jeden cykl i playlistę, na drugą będzie Reset 676, na trzecią będzie Reset 41K. Sam kanał przemianowałem na GeoReset 2024 ze względu, że dotyczy to Ziemi, geo znaczy Ziemia, i by skupić się właśnie na tym geologicznych i astronomicznych aspektach resetu. Więc może nazwa będzie bardziej adekwatna do tematyki w ten sposób. Nieco szatę graficzną poprawiłem, także myślę, że już z tym tematem chyba na dłużej tu zagoszczę ze względu na to, że wymaga on popularyzowania. To jest dziwne, tak ważny temat. W zasadzie miałem wrażenie, że naukowcy się rzucą na niego i rozszarpią na kawałki.
Nawet gdyby pokazując jego niesłuszność, gdyby mieli pokazać, ale nic się takiego nie dzieje, więc sami musimy propagować, udostępniać i promować kanał po to, żeby docierał z tymi informacjami jak najdalej. Artykuły nie wystarczą, więc postaram się na tym kanale dzielić ze wszystkimi nowościami, odkryciami w tej dziedzinie, które popierają ten temat. Bo jest wiele zjawisk, które wydaje się, że są w tym temacie i trzeba pokazać, że nie, one nie są w tym temacie, one są zupełnie innej natury, albo przypadkowej natury, jak uderzenia pojedynczych meteorytów czy asteroid. To są pojedyncze, losowe zjawiska, albo wybuchy pewnych wulkanów, chociaż masowy wulkanizm w Rosji 41K występuje, więc niektóre będą pasować do tego schematu. Tak więc jest wiele rzeczy, na które bym chciał też odpowiedzieć, więc proszę zadawać pytania w komentarzach i w ten sposób dawać łapki w górę i w ten sposób nie tylko promować kanał, ale też będę poświęcał odcinki temu, by odpowiadać na te pytania, by więcej kontaktu właśnie z oglądającymi było, więcej wymiany informacji, bo nie ukrywam, że wiele też informacji zdobywam poprzez analizowanie materiałów mi podesłanych, linków podesłanych. Nie wszystkie pasują do tego schematu. Też chciałbym powiedzieć, dlaczego nie pasują, dlaczego to jest zupełnie inny, odrębny temat, nie dotyczący resetów, albo wręcz pasują, potwierdzają. Tak więc no jest dużo ciekawych elementów. No myślę, że teraz skupimy się na resetach 41K ze względu na to, że są one mniej znane. Jest popularny w mediach i szeroko dyskutowany reset 676. Nikt nie wspomina o resecie 41K. Rozumiem to, bo ostatni był 41 tysięcy lat temu, lecz pokażę, że ten reset również wkrótce nas dotyczy. Jestem przekonany, że naszego pokolenia jeszcze, a jest z moich szacunków, może być nawet 100 razy silniejszy niż reset 676. Może być, ale nie musi. Każdy z tych resetów ma również tą ciekawą właściwość, że nie zawsze występuje. W pewnym procencie zjawiska nie zachodzą. I też to jest bardzo ciekawe. Dlaczego? Dobrze by było zrozumieć dlaczego. Bo przygotowanie się na taki reset to jest bardzo poważny wysiłek cywilizacyjny. Więc przejdźmy do tematu. Wobec tego zajmijmy się tym resetem. No więc zaczynamy. Reset 41K, czyli cykl katastrof geologicznych co 41 tysięcy lat. K stanowi tutaj skrót za 1000. Pierwsza plansza dotyczy krótkiego przypomnienia tego, co znamy już z cykli Milankowicza. Kto jeszcze tego nie oglądał, to niech sobie zajrzy do tej serii. Więc kiedy popatrzymy sobie na rozkład pionowej zmienności skał osadowych, to zauważymy oczywiste cykle. I tutaj je widać. Może wezmę czerwone pióro. To jest przykład tu na tym dolnym zdjęciu. Jest przykład cykliczności, gdzie brązowa warstwa powtarza się przez całą grubość skały. Jest bardziej brązowa lub mniej. Jest tutaj szara warstwa, która też się powtarza w każdej części tej skały. I jeżeli się przyjrzeć wykresowi cykli Milankowicza, to wtedy jest tu ewidentnie pokazana zmienność
zmienność każdego z tego cyklu. Ta zmienność generuje zmienność oświetlenia, która pokazana jest na tym żółtym wykresie, a zmienność temperaturowa, która jest odzwierciedlona w skałach jako poszczególne warstwy, jest pokazana na tym dolnym wykresie. Więc to w najkrótszym ujęciu jest przypomnienie to, że skały osadowe, ich zmienność jest odzwierciedlona zmiennością cykli Milankowicza. To wszystko. Ta zmienność cykli Milankowicza jest bardzo dobrze policzalna. To są zmiany na orbitach Ziemi, na orbicie Ziemi w przeciągu setek tysięcy lat i osi obrotu. To są zjawiska mechaniczne, które oblicza się bardzo dobrze. Co do tego tutaj nie ma żadnej wątpliwości. I teraz naukowcy od dawna wiedzą, że owa cykliczność warunków klimatycznych wynika z długotrwałej cykliczności zmienności warunków oświetlenia Ziemi, które są obliczane przez cykle Milankowicza. Czyli ta zmienność tutaj na wykresie na żółto oświetlenia realizuje się, odzwierciedlona jest w osadach skalnych, które widać tutaj, ale jest wiele zdjęć tych osadowych skał i na internecie można znaleźć ich niezliczoną ilość. Wystarczy wpisać hasło skały osadowe albo sedimentary rocks i pojawi się ogromna ilość. Wszystkie pokazują tą cykliczną, regularną zmienność. Dlatego w zakresie tej zmienności odległość między jednym cyklem a drugim cyklem jest bardzo dobrze policzalna. Nie możemy powiedzieć, kiedy w czasie absolutnym, dokładnie kiedy to się stało, ale możemy policzyć to, jaka jest odległość między tymi okresami. Przejdźmy do następnego slajdu. I tutaj mamy pokazane, że zmiana klimatu jest nieustanna. Nie ma czegoś takiego jak stały, ustalony klimat na Ziemi, który trwa wiecznie. Jeżeli jest klimat stabilny przez jakiś czas, to jest to tylko określony czas stabilności. I cykle Milankowicza mówią wyraźnie, to ulegnie zmianie. To ulegnie zmianie, związane jest to ściśle z zegarem astronomicznym, więc nie ma tutaj możliwości wpłynięcia na to, przynajmniej na naszym etapie rozwoju cywilizacyjnego. Przyzwyczailiśmy się do rozwoju już przez wiele tysięcy lat w miarę stabilnym klimacie. No ale te wiele tysięcy lat właśnie mija i przychodzi kolejna zmiana, która, jak odkryłem, niestety jest bardzo gwałtowna. W geologicznej skali czasu to jest moment, kiedy się to dzieje. W skali ludzkiego życia mi się wydaje, że to będzie kwestia pokolenia. Największe anomalie, największy przeskok anomalii, czyli gwałtowna zmiana, jaką zauważyłem, wiąże się właśnie z cyklem nutacji Milankowicza co 41 tysięcy lat. Tu na tym obrazku górnym pokazany jest w historii Ziemi od 4,5 miliarda lat temu do czasu około 570 milionów lat temu stabilizowanie się Ziemi, w tym czasie zaczyna rozwijać się życie. Przypuszcza się, że życie uformowało się w warunkach dość stabilnych 3,5 miliarda lat temu, co pokazuje warunki stabilnie wzrastające, lecz potem to już zaczyna się karuzela. I paradoksalnie to sprzyja rozwojowi różnorodności życia. Zmusza życie do dostosowywania się, adaptacji
która rozwija jego różnorodność. Więc w rozwoju planety i życia na planecie nie jest to złe, ale resety i gwałtowne zmiany, ale są niezwykle stymulujące wręcz na rozwój życia, na popychanie ewolucji do przodu. No taka już jest nasza historia. Nawet historia człowieka obfituje w resety 41K, 676 i zmusza za każdym razem do ulepszania swego gatunku, do ulepszania adaptacji. Tu na dolnym zdjęciu widać ewidentnie, jak skała przyjmuje tutaj wraz z zmianą klimatu w czasie kolejne warstwy. Każda jest związana z tym, jak bujnie roślinność się rozwijała. Podejrzewam, że bardziej brązowe warstwy odpowiadają bujniejszej roślinności, więcej materiału organicznego, mniej nawiewanych piasków, nieorganicznej materii, która osadzała się w tym rejonie. Każdy rejon ma swoją specyfikę klimatyczną, w której powstawał. Czy to był, powiedzmy, w czasie superkontynentu, czy w czasie właśnie małych kontynentów, gdzie klimat był bardziej wilgotny, bardziej sprzyjał wobec tego rozwoju roślinności. Kontynentalny znowuż, kiedy pojawiały się superkontynenty. Wtedy w środku kontynentów mogło być tak sucho, że życie niemal zamierało i taka skała osadowa będzie posiadała bardzo niewiele materiału organicznego, a w ogóle jej przyrost może być też niewielki, choć wiatry też nanoszą kolejne warstwy. Ważne jest, by te warstwy były nanoszone, nieusuwane. Przejdziemy sobie później do tego, w jakich warunkach najbujniejsze warstwy powstają. Lecz jeżeli warunki na przykład łatwo się zmieniają od ekstremalnych do ekstremalnych, przyjmują bardzo różne wartości pomiędzy tymi ekstremalnymi, wpływając na roślinność, zwłaszcza kontynentalną. Tak myślę, że roślinność kontynentalna jest najbardziej wrażliwa na każdą zmianę temperatur dnia, nocy, czy pór roku, ekstremów w porach roku, wilgotności, średniej wilgotności roku. To wszystko odzwierciedla się, jaka jest roślinność. I te zapisy, jak tutaj widać, są bardzo wrażliwe, bardzo szczegółowe. I bardzo trudno jest wtedy rozpoznać, co dokładnie oznacza każda warstwa. Można powiedzieć tak, że bardzo duża ilość informacji, szczególnie interesuje mnie ta część teraz, w tym momencie omawiania. Ona pokazuje, że te warstwy w tym cyklu miały tutaj bardzo bujną zmienność. Wobec tego i zmiana tempa przyrostu każdej warstwy będzie inna. Bo jeżeli jest spustynnienie obszaru, przyrost powinniśmy się spodziewać będzie wolniejszy. Jeżeli jest jednak bujna roślinność, to wtedy osadzony materiał będzie dużo większy i przyrost warstw będzie większy. Widać tu na przykład, że w tym miejscu jest bardzo jednolita warstwa. Tutaj jest bardzo prążkowana. Należy się spodziewać, że ta jednolita była szybkim przyrostem. Prążkowana była wolniejszym przyrostem, który dał jak gdyby mniejsze słoje. Bo te słoje występują regularnie co cykl Milankowicza. Ale jak gruby ten słój będzie, zależy od bujności roślinności. W zasadzie taki przekrój jest bardzo bogaty do badania szczegółów tego,
jaki w danym momencie był klimat, jakie rośliny, jakie zwierzęta, to można warstwa po warstwie odkrywać, odgrzebywać, analizować. Mnie jednak interesuje wielkoskalowość cykli, więc zbyt duża szczegółowość zaciemnia obraz. Ok. W dalszych slajdach pokażę, o co chodzi. I tutaj pokazuję przykład. Bardzo prosty przykład efektu skali i szczegółowości. Po prawej stronie mam przykładowo kwiatek. Do rozpoznania kształtu kwiatka niepotrzebny mi jest jego kolor. Do rozpoznania koloru nie jest potrzebny kształt. Widać tutaj dwa skrajne zdjęcia. Pierwszy tutaj, drugie tu i ostatnie tutaj. Ale żeby przejść do informacji, która mnie interesuje, muszę tak przeskalować albo kontrast, albo skalę szczegółowości, by uzyskać to, czego szukam. Nie zawsze pełny obraz daje mi tę informację, której szukam. Jeżeli patrzę się zbyt szczegółowo, no to uzyskuję efekt tego, że w danym miejscu, w danym momencie widzę kolor. Tak? Ale nie mogę rozpoznać w ten sposób kształtu. Muszę się oddalić z analizą. Kiedy już widzę, powiedzmy, pełny obraz, muszę tak zmieniać, szukać kontrasty, aby osiągnąć w końcu to, co mnie interesuje, czyli na przykład sam kształt, który ma być, powiedzmy, maską tego obrazu. Przykładowo, jeżeli bym obrabiał grafikę. Ale podobnie jest z analizowaniem warstw. Tu po lewej stronie mamy piękne skały, naprawdę piękne, ale ilość szczegółowości jest tak wielka, że w zasadzie trudno jest rozpoznać, co jest głównym cyklem, co jest pomniejszymi cyklami. To jest dobre do analizowania mikrowarstw, pod warunkiem, że odnajdziemy, powiedzmy, główny cykl. No widać, sugeruje się tutaj sam oczacz nie powinien zawierać żółtej warstwy. Powinien być, powiedzmy, od tego miejsca do tego miejsca główny cykl. To by trzeba było się dokładnie, szczegółowo przyjrzeć każdemu kolorowi tejże warstwy. Ale jest piękne zdjęcie do analizowania mikrowarstw. Jednak bogate środowisko nie zawsze daje tą szczegółowość, ten poziom szczegółowości, a właściwie ogólności, której szukam. Jeżeli szukam resetu 676, szukam jak najwięcej szczegółów, powiedzmy, w mikrowarstwach, które widać tutaj. To jest jedna sprawa. Jest to piękne zdjęcie do liczenia tych mikrowarstw. Ponieważ jest uformowanie, widzę, również tu jest krawędzie bardzo różnorodne. Można się spodziewać, że gdzieś, tu powiedzmy, krawędź przesłania tą krawędź. Więc należałoby się udać samemu na miejsce, wziąć spojrzenie prostopadłe na powierzchnię tej skały i w ten sposób zrobić zdjęcie mikrowarstw, albo może szereg zdjęć, idąc od góry do dołu, i w ten sposób analizować mikrowarstwy. Jeżeli chodzi o reset 41K, to jest coś, co wręcz zaburza obraz. Jeżeli mamy, powiedzmy, skałę, która wzrasta w swoich warstwach, powiedzmy, w dorzeczu rzeki, to również będzie bardzo zakłócona przez sezonowość wylewu tej rzeki. Jeżeli jest w pobliżu wulkanu, gejzeru, będzie zakłócona minerałami z tego wulkanu czy gejzeru, które będą w bardzo dużej intensywności. I
Wtedy skała będzie bardzo kolorowa, gdzieś będzie więcej żelaza, gdzieś będzie więcej siarki, gdzieś będzie więcej miedzi, gdzieś będzie różnych minerałów i składników i będziemy widzieć piękną, kolorową skałę. Jednak te zjawiska są niezależne od samych resetów, więc swoją częstotliwością tak naprawdę zakłócą badanie samego resetu, cykliczności resetu. Dlatego nie każda skała, mimo że jest piękna, wielowarstwowa, szczegółowa, nie każda skała się nadaje do analizowania resetów. Trzeba znaleźć miejsce, w którym osady nie były zakłócane przez zjawiska przypadkowe. Mało tego, te zjawiska nie mogą być dominujące nad samym procesem odkładania się warstw. Są też powodzie, są też potężne powodzie, polowodowcowe powodzie. One nanoszą bardzo dużo warstw. Są też inne zakłócające warstwy, mikrowarstwy, nawet jak po uderzeniach meteorytów. I takie warstwy w zasadzie przestają się nadawać z powodu ilości zakłóceń i bogactwa składników, które są wnoszone przypadkowymi zdarzeniami. One zaciemniają obraz. Tu mamy inny przykład osadów i również tutaj na przykład bardzo ładnie widać sekwencję osadów i w zasadzie przyjęcie pewnego kryterium odczytanego z tych osadów intensywności, powiedzmy erozji czy koloru, daje nam tę sekwencję i tę sekwencję można łatwo wtedy zaznaczyć. Czyli tutaj to jest przykład tego, o czym mówię, że trzeba mieć skały, które nadają się do analizy. I ten przykład skały pokazuje, że może mikrowarstwy są mniej rozróżnialne, jest mniej kolorowa, ale jest dużo łatwiej określić każdą sekwencję tutaj oznaczyć. Jeżeli teraz przyjmie się tutaj wykres tych osadów, przyjmie się jakieś kryterium analizy, na przykład zmienności temperatury, w jakiej wzrastały, i przyjmie się pewne kryterium przecięcia tego wykresu, pojawia się pewna cykliczność. I ta cykliczność również powinna być bardzo, jak najbardziej czytelna. I czytelność tych skał zależy od tego, czy warstwy mogły przyrastać w tamtym okresie z jednakową prędkością, będąc obficie zasilane, ale nie zakłócane, czy też wpływ na przyrost ma w zasadzie każda zmiana temperatury i mikrowarstwy są wtedy w bardzo dużej różnorodności grubości i jest trudno określić tempo wzrostu. Powiedzmy, jakie jest tempo wzrostu tej szczeliny, a jakie jest tempo wzrostu tego fragmentu. Można by przyjąć, że jeżeli ten fragment ma taką grubość, a ten fragment ma powiedzmy 1/3 tej grubości, to przyrasta o 3 razy wolniej. No nic podobnego. Może się okazać po analizowaniu mikrowarstw, że ten 3 razy mniejszy fragment powstawał nawet dłużej niż ten fragment o powiedzmy intensywnym wzroście roślinności, ponieważ łatwo narastał, było dużo materiału organicznego. Tutaj jest spustynnienie
i bardzo mało materiału. Więc znalezienie skały do analizy na przykład resetu 41K musi być ostrożne. Dobranie takiej skały musi pokazywać, że mikrowarstwy w miarę równomiernie narastają. I to trzeba rozumieć, w jakim środowisku wobec tego taka skała może powstać. I to będą zwykle płytkie morza, płytkie, ciepłe morza, ponieważ woda jako pojemność cieplna, duża pojemność cieplna, zachowuje temperaturę, wymienia się z otwartym oceanem, czyli uśrednia globalną zmianę temperatur. Lokalne zmiany nasłonecznienia, spustynienia za bardzo, czy zawilgocenia, powiedzmy, kontynentu za bardzo nie wpływają. Jeżeli nie jest w pobliżu, powiedzmy, ujścia rzeki, no to tym bardziej nie jest zależne od tego, co się dzieje na lądzie. Takie warstwy najbardziej się nadają do analizy 41K. Trzeba mieć zawsze w pamięci to, czy na uwadze to, gdzie powstawały te skały i co mogły zakłócać. To jak z przecięciem drzewa i analizowaniem słoi drzew. To łatwo zobaczyć, jeżeli po przecięciu takiego drzewa i zobaczenia, że słoje są bardzo równomiernie rozłożone, możemy powiedzieć, o, tu zakłóceń praktycznie nie było, drzewo rosło w idealnych warunkach. Czy trudno znaleźć takie skały? Myślę, że nie jest trudno znaleźć takie skały, tylko chcę zaznaczyć, nie pierwsze lepsze skały się nadają do takiej analizy. One mogą pokazać mikrowarstwy, one mogą pokazać resety, ale wyciąganie z nich wniosków nie będzie dobrym pomysłem. Skały, które mają bardzo dużo innych wpływów, powinny raczej korzystać z wniosków wysnutych w warunkach idealnych wzrostu skał. I mi się wydaje, że takim bardzo dobrym przykładem idealnych warunków wzrostu skał to są właśnie skałki w Peak District.